Dzisiaj takie luźne dywagacje na tytułowy temat, czy srebro jest na pewno dla ciebie. Czy inwestowanie w metale szlachetne, w tym przypadku srebro, to jest to, co powinieneś właśnie ty robić. Postanowiłem nagrać taki filmik, dlatego że ostatnio wiele osób, które wiedzą, że tym się zajmuje, ale też i w komentarzach, albo też w mailach ludzie pytają dosłownie, panie, jak zżyć. Od razu podpytują, w co zainwestować, które monety kupić. Od razu chcą wejść z całym swoim kapitałem, ze wszystkimi środkami w srebro. No i to jest troszkę taki filmik dla nich też, bo może właśnie srebro nie jest dla ciebie. Może to nie jest walor, nie jest sposób na inwestowanie dla ciebie. No i w kilku punktach, takich luźnych rozważaniach, chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, dla kogo moim zdaniem jeszcze srebro nie jest dobrą inwestycją. A przy okazji dajcie lajka, zasubskrybujcie, no i zapraszam do słuchania. Podstawowy pierwszy powód, dlaczego uważam, że srebro nie jest dla ciebie jeszcze, to jest, jak będę powtarzał to jak mantrę, poduszka powietrzna finansowa. Zbuduj sobie, nie ładuj całych pieniędzy od razu w metale szlachetne, w jakiekolwiek inwestycje. Zbuduj sobie taki portfel finansowy. Załóż najprostsze konto oszczędnościowe i sobie tam, kurde, powolutku odkładaj co miesiąc jakieś pieniążki. Dlaczego nie srebro? Dlatego, że jeżeli ty, zanim zbudujesz taką poduszkę finansową, władujesz swoje wszystkie środki właśnie w metale szlachetne, w tym przypadku srebro, i nagle ci się coś przydarzy, będziesz potrzebował tych pieniędzy na już, to tylko na tym srebrze stracisz, bo kupisz na przykład na górce, zanim cena srebra wzrośnie, ty będziesz potrzebował szybko spieniężyć swoje zbiory, no i w ten sposób stracisz tylko na tym. Więc zanim nie będziesz miał poduszki finansowej, nie inwestuj. No, w ogóle nie inwestuj. Nie tylko w srebro. Odłóż sobie taką poduszkę na takie ratunkowe dla mnie pół roku. No ale są mi zdania, że powinno to iść rok takiego luźnego życia, czyli gdybyś stracił pracę, potrzebował, jak nie wiem, zachorował ciężko i potrzebował tych pieniędzy, to starczy to przynajmniej na pół roku. Nie będziesz się musiał martwić, skąd wziąć środki na życie. Ważna rzecz, zanim zaczniesz też inwestować, to zorientuj się, jaką chcesz obrać ścieżkę kariery. Czy będzie to, nie wiem, prywatna działalność gospodarcza, czy praca w korporacji, czy w ogóle na jakimś tam etacie. Ważna rzecz, że to właśnie ścieżka kariery będzie ci przynosić większe pieniądze niż jakiekolwiek inwestycje. Żadne magiczne inwestycje nie przyniosą ci więcej kariery niż doświadczenie w pracy. Jeżeli będziesz podnosić swoje kwalifikacje i staniesz się specjalistą w danej dziedzinie, na danym stanowisku, to będziesz zarabiał więcej pieniędzy, które będziesz mógł dalej inwestować i pomnażać swój majątek. I wiadomo, no jednym przyjdzie to szybciej. Sam jestem osobą, że skakałem trochę jakby kierunków swojej kariery. Natomiast no w którymś momencie, jak już się wyspecjalizujesz, to warto rozwijać się w tym kierunku i inwestować w siebie
a nie w jakieś tam magiczne inwestycje. W zainwestowanie w, nie wiem, w kursy, zarobki. Dlatego ta ścieżka kariery jest na tyle ważna, żeby rozpoznać w swoim otoczeniu, w swojej pracy, co pozwoli ci podnieść kwalifikacje, podnieść no, zarobki. Czy będzie to kurs, nie wiem, języka. Jeżeli język spowoduje, że będziesz zarabiał więcej, to zainwestuj w niego. Jakieś kursy specjalistyczne, szkolenia, może zmiana w ogóle stanowiska spowoduje, że przeskoczysz awans. Zorientuj się, co zrobić, żeby awansować w swojej pracy. W każdym razie ważne, żeby ustalić taki cel. Jeżeli sobie go ustawisz, to na pewno przyniesie większe zyski niż inwestowanie. I dopiero potem, gdy już zrobisz sobie ten cel i tą ścieżkę kariery będziesz miał obraną i środki, które będziesz w ten sposób zarabiać, możesz inwestować dalej. I może to jest dla ciebie szybsza ścieżka niż inwestowanie w srebro. Nie zabierałbym się też za inwestowanie, zanim nie spłaciłbym długów. I to jest też kolejny punkcik taki. Spłać długi, bo te pieniądze, które spłacając kredyt płacisz odsetki, tak naprawdę są większe niż pieniądze, które mógłbyś zainwestować. I tak naprawdę dopóki nie spłacisz, lepiej nadpłacać dług i jest to dla ciebie lepsza inwestycja i przynosząca większy zysk docelowo końcowo niż teraz inwestowanie, nie? Zaczniesz inwestować, a masz masę długów tak zwanych konsumenckich, jakichś tam kredytów na, nie wiem, telefon, samochód, czy tam, nie wiem, wakacje, które właśnie spędziłeś, to spłać je i dopiero po spłaceniu tego możesz zacząć kupować srebro. Dlatego, że tak jak właśnie na samym początku wspomniałem, odsetki to są większe pieniądze niż generalnie pieniądze stracone. Wiadomo, wyjątkiem może być ten kredyt hipoteczny, bo tutaj uważam, że właśnie inwestowanie pomoże spłacić ten kredyt hipoteczny, więc tutaj jeżeli mamy kredyt hipoteczny, warto inwestować po to, żeby móc spłacić, to są większe zawsze wartości i sumy. Kolejny punkt to jeśli Ci się podobają moje filmy, to daj łapkę w górę i zostaw subskrypcję dla YouTube'owych algorytmów. No tak to działa, że poproszę Was o takie właśnie działanie. Ale wracając do tematu. Kolejny taki punkcik, zanim zaczniesz inwestować w srebro i zastanów się, czy srebro jest Twoje, to odkładaj z głową, ja to nazywam. Czyli może zanim zaczniesz inwestować, zastanów się, czy nie wydajesz jakichś pieniędzy w tak zwany głupi sposób. Przelicz sobie, sprawdź, no to wymaga generalnie spisywania wydatków i sprawdzenia. Ja zawsze przeliczam sobie w skali roku. Dam wam taki przykład, nie wiem, to jest tak zwany efekt latte, czyli przykład karnetu na basen. Mamy karnet na basen, który kosztuje nas, nie wiem, tam 100 zł miesięcznie. Płacimy w skali roku 1200 zł, a tak naprawdę na tym basenie byliśmy tylko tam, nie wiem, co drugi miesiąc, 4 razy. No i okazuje się, że 4 wyjścia na basen w ciągu roku kosztowało nas 1200 zł. Gdybyśmy te wyjście za każdym razem zasponsorowali sobie, wyszłoby nas taniej. I takich przypadków każdy ma na pewno w swoim portfolio, nazwijmy to, masę. Ten efekt latte powoduje to, że zamiast niepotrzebnie wydawać, nie wiem, na papierosy, czy na właśnie te przysłowiowe latte, możemy sobie
odłożyć te pieniądze i dopiero jak uzbieramy sobie jakieś tam większe sumy, możemy zacząć inwestować. Sprawdźcie u siebie. Wiadomo, że to wpływa na to, że musimy być konsekwentni, zdeterminowani i panować nad takimi impulsywnymi wydatkami impulsywnymi. I wtedy okaże się, że możemy oszczędzić więcej pieniędzy. No i w końcu, jak już spłacimy te swoje długi konsumenckie, jak obierzemy swoją ścieżkę kariery, jak zastanawiamy się, jak oszczędzać, jak nie wydawać na głupoty niepotrzebne pieniądze, to może właśnie czas na inwestowanie, ale czy jest to od razu dla Ciebie wyjście i inwestowanie w srebro? Bo srebro też nie jest dla każdego. Na pewno nie jest dla osób, które liczą na szybki zysk, że dzisiaj kupią, jutro sprzedadzą i wyciągają nie wiadomo jakie pieniądze. Dlatego, że metale szlachetne jako tako to jest inwestycja długofalowa. Więc tak naprawdę może to nie inwestowanie w metale jest dla Ciebie, nie w srebro, tylko skup się na akcjach, bo na tym najwięcej możesz zarobić. Na akcjach, może na początku ETF-y. To są rzeczy, w które powinieneś zacząć inwestować, jeżeli chcesz zarobić szybko, bo metale nie są szybkie. W metalach, jak się mówi, jest przysłowie, w metalach trzeba być cierpliwym. Może jeżeli chcesz czuć takie bezpieczeństwo, bo metale dają bezpieczeństwo, jeżeli chcesz czuć takie bezpieczeństwo jak przy metalach, to zacznij inwestować w obligacje. Obligacje Skarbu Państwa też dają zarobić, natomiast tam mrozisz trochę sobie tych środków pieniędzy na dłuższy okres. Są teraz też te obligacje indeksowane inflacją, ale właśnie może to są aktywa i walory, środki, w które powinieneś zainwestować swoje środki. Gral każdego polskiego inwestora, no, jeżeli posiadasz większe ilości pieniędzy do zainwestowania, no to jest nieruchomości. Tylko następna rzecz, czyli czy taka nieruchomość, jeżeli ją kupujesz, no to jest już w miejscu, nie możesz tego wywieźć, nie masz swoich środków kapitału skumulowanego jak w metalach w jednym miejscu, które możesz, nie wiem, schować do kieszeni, jeżeli to jest złoto. Srebro już trochę trudniej, ale ta gęstość kapitału też jest. I sobie wyjechać, uciec ze swoimi środkami, zacząć gdzie indziej. Już tak z nieruchomością nie zrobisz. Natomiast nieruchomość no, daje ci ten zysk pasywny, że cały czas może dla ciebie pracować. Zresztą w akcjach tak samo, jeżeli założysz sobie spółki kapitałowe, które wypłacają dywidendy, to one też zaczną ci po jakimś czasie wypłacać te dywidendy i przynosić dodatkowy zysk. Metale tego nie robią. Nie wypłacają zysku co miesiąc, co tam, co kwartał. Co miesiąc, tak jak mieszkania, czy tam tak jak spółki dywidendowe. Na metalach możesz zarobić wtedy, gdy kursy się zmienią i sprzedasz z zyskiem, ale musisz tego też pilnować. Jeżeli też chcesz inwestować długofalowo, tak jak właśnie w metalach, ale to nie metale są dla Ciebie, warto może zastanowić się nad indywidualnym kontem emerytalnym. A dlaczego właśnie tak w indywidualne konto? Dlatego, że
Takie konto pozwoli ci inwestować środki i nie zjeść ewentualnych zysków przez 19% podatek Belki, bo takie indywidualne konto emerytalne jest z niego jest zdjęte z niego takie opodatkowanie. Więc może warto zastanowić się nad tym, a nie nad metalami. Chociaż ja akurat metale też traktuję jako jakieś tam zabezpieczenie emerytalne. No różne są sposoby inwestowania. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Nie zawsze srebro jest dla wszystkich. Pamiętajcie tylko, aby unikać wysokich opłat przy zakładaniu właśnie na przykład konta u brokera. Dopasować ryzyko do siebie, bo to jest ważne, czyli zainwestuj tyle, ile możesz stracić, bo każda inwestycja wiąże się z możliwością straty. Jeżeli źle rozpoznasz rynek, źle zainwestujesz, możesz te swoje środki stracić. A strata zawsze boli, więc inwestuj tyle, ile może cię zaboleć, ile jesteś w stanie przyjąć, że możesz stracić. No inwestuj głową. No. Ważna rzecz, inwestuj tak, żeby zrozumieć. No wiedza to jest podstawa, czyli jeżeli inwestujesz w jakiś sposób, to dokształcaj się w tym sposobie. Na przykład dla mnie Bitcoin jest totalnie niezrozumiany i tutaj chyba nie będę nigdy wchodził. Natomiast na pewno można na tym zarobić. Znam przykłady osób, które no są jakieś tam duże środki na tym zainwestowały i wyjęły. No i to tyle, takie luźne przemyślenia. Jeżeli Wam się podobało, dajcie lajka, no i posubskrybujcie, zasubskrybujcie. Zapraszam do następnego. Jakaś paczuszka tam gdzieś mi się w tle już kołacze, czyli będzie pewnie rozpakowanie. No jest kilka jeszcze pomysłów. O Excelkach miałem nagrać, więc pewnie będą też Excelki w kolejnych odsłonach moich filmów. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Cześć.